Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam zestaw. Czujnik zegarowy do pomiaru bicia np. tarcz hamulcowych, kół pasowych, piast, koła, wałów i innych. Urządzenie bardzo precyzyjne. Mierzy od 0 do 10 mm, a działka, czyli dokładność 1/100 mm. Bardzo precyzyjne urządzenie, które po prostu przesuwa się w jedną i w drugą stronę, zależnie oczywiście od nierówności. Pokażę Wam zaraz, jak to działa. W zestawie, jeżeli kupimy z takim statywem precyzyjnym razem z podstawą magnetyczną, możemy bardzo wygodnie wykonywać pomiar na przykład właśnie bicia tarczy hamulcowej piasty. Pokażę Wam, w jaki sposób to wszystko działa. Tutaj mamy część statywu, a celowo to rozłączyłem, żeby Wam pokazać ten element. On jest bardzo istotny. On nam pozwala w końcowej fazie, gdy już chcemy przyłożyć nasz czujnik na przykład do piasty, do tarczy, precyzyjne dociśnięcie czujnika w jedną lub w drugą stronę. Po prostu tutaj rozpycha. Tak więc, żebyście zwrócili na to uwagę. Tu mamy samą podstawę. To jest podstawa magnetyczna. Jeżeli jest off ustawione, czyli wyłączone, to ten magnes tutaj niemal nie przyciąga. Czyli gdybyśmy przyłożyli na przykład do amortyzatora, no to niemal nic by tutaj nie przyciągało, nie trzymałoby się. Gdy tylko uruchomimy, magnes się tutaj zbliży. W tym momencie, gdy przyłożymy do na przykład amortyzatora, tutaj będzie idealnie się wszystko trzymać. Całość, cała konstrukcja. Dobra, teraz złóżmy cały komplet. Tutaj mamy takie przeguby, które możemy dokładnie regulować sobie względem własnych potrzeb. Włóżmy sobie element w element. Ustawimy sobie i zrobimy pomiar na przykład piasty. O, tu proszę bardzo, może być tak. Lekko sobie tutaj dokręcimy w ten sposób. Już trochę za bardzo, tak żebyśmy tutaj mieli tą regulację precyzyjną, o której wspomniałem. Tak, teraz dokręćmy. O, tak, i tu jeszcze mamy luz, ponieważ zamontujemy sobie teraz nasz czujnik zegarowy. Tutaj pomiędzy. Czyli odkręcamy teraz tą śrubę. Proszę bardzo. Wkładamy teraz nasz czujnik zegarowy. Dokręcamy. OK. Ustawiamy sobie. Może być tak. Dokręcamy jeszcze. Teraz ustawimy sobie tutaj w odległości, powiedzmy. Tak. Tak, dobrze. Tu dokręćmy jeszcze. Zobaczcie. I możemy precyzyjnie sobie ustawić tak, jak tylko chcemy. Na przykład tak. Odłóżmy na chwileczkę całą konstrukcję. Ustawmy sobie tutaj na przykład piastę koła. No, tutaj mamy przykładowo piastę koła z ABS-em. Postawmy ją sobie równiutko. I będziemy chcieli zweryfikować, czy ta powierzchnia jest tutaj równa. Czy będziemy po prostu kręcić, a czujnik zegarowy nam wskaże, czy jest wszystko równo. Tutaj oczywiście wykonamy taki pomiar nie na samochodzie, tylko tak, żeby wyjaśnić, w jaki sposób działa to urządzenie. Poluzujmy sobie, ustawmy troszeczkę wyżej oczywiście, tak mniej więcej będzie dobrze. Przystawmy sobie tu, lekko naciśnijmy. Pomiar piasty zawsze wykonujemy przy krawędzi. Tarczy hamulcowej 1 cm od krawędzi, czyli 10 mm, a tutaj przy krawędzi. OK. Może tutaj się dociskać, tak jak widzicie, z tym nie ma żadnego problemu teraz. Najlepiej, żeby oczywiście ta podstawa magnetyczna była przymocowana na przykład do amortyzatora, nie na podłodze. Ale na czas pomiaru, takiego testu, tutaj pokażę, o co chodzi. Mamy wszystko prostopadle dociśnięte. Delikatnie jeszcze skorygujmy. To jest bardzo istotne, żeby było równo. I tutaj za pomocą tego precyzyjnego ustawienia możemy sobie docisnąć. Zobaczcie.
Widzicie? W jedną lub w drugą stronę. Zależy, czy wsuwamy, wkręcamy tą śrubę, czy też nie. O, ustawmy sobie tak mniej więcej. O, może być tak. I teraz zobaczcie. Ja tu sobie przytrzymam podstawę i będę kręcił teraz. A wy będziecie widzieć, jak ta wskazówka będzie się poruszać. Każda tu działka pomiędzy dwoma działkami to jest 1/100 mm. I kręcimy. Zobaczcie. Tu nie powinno być żadnych specjalnie ruchów, ponieważ jest to nowa piasta. Tutaj mogą być nierówności pewnego rodzaju pomiarowe, bo pracujemy teraz na biurku. Ale jak widzicie, podczas kręcenia nie ma tutaj żadnych odchyłek za bardzo. Ta średnicówka jest bardzo precyzyjnym narzędziem. I w ten sposób możemy badać, czy jest jakaś nierówność na powierzchni właśnie piasty. Jak widzicie, wszystko tutaj bez najmniejszego problemu. I wykonujemy tak z 2-3 na przykład okręgi, kółka i będziemy widzieć, czy jest jakiś ruch. Nowa piasta nie powinna mieć większego bicia, czyli nierówności, niż 0,02 mm. Czyli wskazówka nie może poruszyć się w zakresie 2 mm maksymalnie. Jeżeli będzie powyżej 2 mm, oczywiście na samochodzie to badamy, nie tutaj, tylko tu pokazowo Wam pokazuję, to w tym momencie piasta ma jakiś problem. Coś jest z nią nie tak. Dlatego też trzeba zweryfikować. Zazwyczaj będzie to ta powierzchnia tutaj, która na przykład została wyczyszczona za pomocą elektronarzędzia bardzo mocno, aż uszkodzono tutaj powierzchnię i są tu po prostu takie nierówności się potworzyły, że gołym okiem tego nie widać, ale jednak. Tu jest nówka sztuka, dlatego jest perfekcyjnie, ale jeżeli byłaby piasta właśnie mocno scharatana, nierówna czy też skorodowana, no to mogą być tutaj bicia znacznie większe i to zostanie przeniesione na tarcze hamulcowe. Na tarczę hamulcową, dlatego też może być tak, że mamy efekt w samochodzie bicia tarczy hamulcowej, ale z tarczą jest wszystko w porządku. Problem jest po stronie na przykład starej piasty, którą mocno uszkodziliśmy powierzchnię elektronarzędziem, na przykład zdzierając tutaj rdze, korozję za bardzo. Z mojej strony to tyle, co tu więcej Wam pokazywać. Bardzo fajny sprzęt do pomiaru właśnie bicia tarczy hamulcowej, piasty i innych właśnie okrągłych przedmiotów, które się właśnie kręcą, na przykład koła pasowe i tak dalej. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam. Jeżeli prowadzicie jakiś taki garaż, gdzie częściej właśnie coś robicie, inwestycja około 100 zł w taki zestaw może się bardziej opłacić niż wymieniać na przykład tarcze hamulcowe, bo to urządzenie wykryje, że na przykład Wasza piasta jest odpowiedzialna za to, że biją Wasze tarcze i wystarczy wymienić na przykład jedną lub dwie piasty, niż całe tarcze hamulcowe z klockami i z tym wszystkim, tak? Tak więc tak często jest. Bardzo często mógłbym powiedzieć, że z 30%, może 40% wymian tarcz hamulcowych jest niepotrzebna. Sporo miejsc, gdzie wymieniane są tarcze hamulcowe, niestety, ale nie mają takiego narzędzia i na oko się ocenia, i wręcz jako pewnik taki domyślny zaleca się wymianę tarcz hamulcowych. Ktoś przejedzie kilkaset kilometrów, może nawet 2-3 tysiące kilometrów i znowu wraca do warsztatu, że znowu bije i znowu wymienia różnego rodzaju reklamacje, a problem cały czas tkwi w piaście. Tak więc dobrze Wam radzę, żeby zanim wymienicie swoje tarcze hamulcowe, chyba że są oczywiście już zbyt cienkie, ale jeżeli będziecie chcieli wymieniać tarcze ze względu na bicie, dokładnie najpierw zweryfikujcie swoją piastę, czy jest dokręcona, czy powierzchnia jest równiutka za pomocą czujnika zegarowego. Na oko, na palec niewiele zrobicie. Można też za pomocą liniału krawędziowego sprawdzić powierzchnię, czy jest nierówna. Najważniejsza powierzchnia to jest tutaj, w środku, żeby było tutaj wszystko równe, oraz tutaj przy krawędzi. Ponieważ najczęściej problem jest taki, że przy krawędzi czasami się tworzą tutaj takie nierówności. I teraz cała powierzchnia może być perfekcyjna, ale będzie jedna nierówność. I teraz jeżeli damy nową tarczę hamulcową, ona będzie już nierówno pracować. I ktoś wymieni tarczę i za kilkaset kilometrów, kilka tysięcy kilometrów znowu będzie dokładnie to samo.
Tak więc jeszcze raz powtarzam. Czujnik zegarowy to jest podstawa, aby zweryfikować na przykład piastę. Jak piasta będzie perfekt, mógłbym spokojnie powiedzieć, że z 20-30% wymian różnego rodzaju tarcz hamulcowych ze względu na bicie moim zdaniem jest niepotrzebna. Gdyby ktoś tylko zweryfikował porządnie piastę, oceniłby, że jest więcej niż 0,02 mm bicia i wymieniłby piastę, to być może ta tarcza, która została uznana za nierówną, po prostu zwichrowaną, no to jest, że tak powiem, po problemie, po samej wymianie piasty lub dokładnego zeszlifowania równiutkiego. Tak więc miejcie na to baczność, żeby weryfikować najpierw tą podstawę, do czego piasty są, tarcze hamulcowe są przyłożone. I tutaj na powierzchnię nie dawajcie żadnych smarów, żadnych olejów, mimo że ATE zaleca naoliwić, a potem zetrzeć do sucha. Nie zalecam dawać tu czegokolwiek. Ma być równiutka powierzchnia, zweryfikowana, a dopiero później nakładamy po prostu tarczę hamulcową. W niektórych instrukcjach jest tak, żeby tutaj delikatnie w tym rogu dać smar do łożysk tocznych. Tutaj, w to miejsce w samym rogu, delikatnie tak. Ale nie na powierzchnię tutaj. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.